No i prawda, dochodzę tutaj, o którym już mówiłem, prawda, Raymond Aron, to był człowiek właśnie, ale właściwie o nim mówiłem, szczuplutki, malutki, którego głos do niego nie pasował, bo to był właściwie taki bas, niski, taki bardzo głos. Taki francuski wyrafinowany, to było zawsze coś, co hamowało mnie niezwykle, prawda, bo ja przyjeżdżałem do Francji, prawie że nie znałem francuskiego, później się uczyłem, ale bałem się zabierać głos na jego seminarium, bo ta francuszczyzna była tak wyrafinowana, to była takie popisy retoryczne ludzi równocześnie na niezwykle wysokim poziomie. Nigdy nie miałem takich problemów w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych z angielskim. No, też znałem lepiej angielski, ale no, popełniałem jakieś tam błędy, ale nigdy nie było to źródłem zahamowań, bo ja wiedziałem, że zawsze dla anglosasów najważniejsza jest nie forma, tylko to, co mam do powiedzenia, prawda? Natomiast we Francji bałem się i zanim zacząłem mówić na tych seminariach Arona, to minęło sporo czasu, prawda? On był liberałem, coraz bardziej szedł na prawo, chociaż zawsze był przede wszystkim liberałem, nie konserwatystą. On mówił nawet w żartach, jak ze mną rozmawiał, że jestem na lewicy aronistów, to znaczy mając na myśli jego zwolenników, jego uczniów, jego wielbicieli, że on zawsze był. I coś takiego było, to znaczy w jego seminariach uczestniczyli ludzie bardzo wybitni, ale o bardzo prawicowych poglądach. Znaczy liberałowie przeważnie, ale tak, no wówczas się mierzyło, można powiedzieć, siłą antykomunizmu. Otóż siła takiego nie tylko intelektualnego, ale emocjonalnego antykomunizmu była bardzo wielka w tym środowisku, gdzie byli taki Papayanał, był taki wybitny bardzo filozof Grek, który jako młody chłopak był komunistą i wyjechał po wojnie domowej. Alain Besançon, który też był komunista, teraz jest człowiekiem no, bardzo prawicowym, historykiem, filozofem, prawda, Annie Krygel, Bachelard, mogę wymieniać Jean Manon z młodszego pokolenia, prawda. No to w każdym razie to były wspaniałe seminaria. Zawsze mogłem na niego liczyć, to znaczy jego serdeczność, jego otwartość. Ja pamiętam, jak został wprowadzony w stan wojenny w Polsce, spotkałem go przypadkiem, to jest Maison des Sciences de l'Homme, taki dom nauk społecznych na Boulevard Raspail, gdzie się mieścił instytut, prawda, Raymond Aron mnie zobaczył, słowa nie powiedział, tylko szalenie wzruszony, taki właściwie łzy miał, taką całował mnie, to znaczy, żeby okazać swoją serdeczność, prawda, i współczucie w związku ze stanem wojennym.